Witam serdecznie. Pokażę teraz, jak w warunkach domowych naprawić popsute ramię w Thermomixie. W zasadzie wymienić takie ramię. Mam tutaj uszkodzony Thermomix, w którym urwało się ramię. O, proszę bardzo. Nieszczęście się stało i ramię się urwało. To jest rzadki przypadek, żeby takie ramię się urywało. To jest dosyć mocny plastik, ale coś niestety upadło na Thermomix. Nie było wtedy naczynia. Centralnie w ramię i po ramieniu. Mam takie drugie ramię i naprawimy. Prawie jak nowe. Niestety nowe takie ciężko dostać, można to zrobić tylko przez serwis autoryzowany, a to jest kupione takie ramię używane, ale bardzo w dobrym stanie. Otwieramy Thermomix. To jest akurat wersja angielska Thermomixa, ona się troszeczkę różni w zasilaniu. Klient nie mógł tego naprawić w oryginalnym polskim serwisie, bo Thermomix jest z innego obszaru. Żeby otworzyć Thermomix, to musimy najpierw wyjąć sprzęgło, taką osłonkę sprzęgła, potem otwieramy przełącznik, odkręcamy. To jest dosyć ciężko to odkręcić, ale idzie. Tutaj często zbiera się brud, więc warto, od razu powiem, warto sobie to czyścić jakimś ręcznikiem papierowym pod nakrętką, tak tutaj, bo tutaj się dosyć dużo brudu zbiera. To jak tego nie czyścimy, to może nam się pokrętło uszkodzić. Zdjęte plecki i odkręcamy. 3 śruby z tyłu za osłonką. Te dwie zdejmujemy, żeby nam się nie pogubiło to do naczynia wszystko. Ciach. Wychodzi rączka z takim pewnym oporem. Odwracamy sprzęt i tutaj są 3 śruby od spodu. To nie są zwykłe śruby, tylko taka gwiazdka. Trzeba mieć specjalny klucz. 1, 2 i 3. No i teraz trzeba otworzyć Thermomix. Do tego jest potrzebny jeszcze śrubokręt. Śrubokręt albo coś do podważenia. Cyk. I schodzi. I teraz uwaga, nie szarpiemy, bo tu są dwie wtyczki. Pierwsza od płyty głównej, a druga od panela, od wyświetlacza. Proszę, mamy wyjęte. Thermomix w całej kazałości. Otwarty, można od razu popatrzeć, czy tutaj wszystko jest ok. No i trzeba odkręcić teraz tym samym kluczem. Odkręcamy tutaj dwie śruby.
dwie śruby, które trzymają siłownik. O. Jedna. I druga. Ale to jeszcze nie wszystko. Bo siłownik nam nie wyjdzie i nic nam się tutaj nie zrobi. Niestety, jeżeli na przykład siłownik jest uszkodzony albo nie możemy inaczej otworzyć siłownika, bo siłownik możemy wyjąć tylko w pozycji otwartej. Otwartej to znaczy tak naprawdę w pozycji otwartej to tak jakby garnek był zamknięty. Wtedy ramiona się ruszają. Co możemy tym flantem zrobić? Otwieramy tutaj koreczek i tam jest taki otwór serwisowy. I teraz trzeba włożyć śrubokręt lub jakąś nie ten, zaraz. Cienki wkrętaczek i powinien nam iść. O. Siłownik nam się otwiera. Teraz się rusza, prawda? Jak się rusza, jak siłownik już się rusza, to możemy zdjąć, wypiąć siłownik. Z tym popsutym ramieniem to będzie pewno jakiś problem, bo tak to się przekręca ramię i siłownik wychodzi. O, tak jak tu. Natomiast w tym, tu podejrzewam, będzie pewien problem. Bo ramię się zablokowało w siłowniku. Tak. Musimy sobie podważyć to jakimś śrubokrętem. Przytrzymać i ruszyć. O. Zobaczymy. O, zeszło. Siłownik wyjęty i wyjmujemy teraz tą uszkodzoną część. Urwaną. To są takie gumki trzymające, to tak łatwo nie wyjdzie. Muszę zdjąć niestety okulary. O! I proszę. Mamy uszkodzone ramię. W zasadzie to jest nienaprawialne. Bardzo mocny plastik, ale musiał dostać mocno. No i wkładamy drugie ramię. Jeszcze jedna warto rzecz wspomnieć. Przed włożeniem warto byłoby tutaj nasmarować specjalnym silikonem. Żeby ramię chodziło jeszcze wiele ładnych lat bez awarii, warto tutaj nasmarować specjalnym silikonem technicznym, żeby nam się to nie ścierało. I tutaj do środka troszkę. Jedno jak i drugie. Te stare też wyjmiemy. O. Proszę zobaczyć, tutaj jest zakurzone. To warto jest wyczyścić. Tak. I dajemy tutaj trochę tego silikonu. Cyk. O. I pach. Jedno włożone. Drugie włożone. No i zakładamy siłownik. To robimy w odwrotnej kolejności. Ja tu odpiąłem na wszelki wypadek
zasilanie może wrócić. Tu można tylko wpiąć w jeden sposób, bo tam jest taki specjalny kluczyk. I teraz tu uwaga, tu jest dosyć istotne. Trzeba dobrze włożyć te ramię, bo inaczej siłownik źle się zmontuje. Szukamy śrubek. To są specjalne inne śrubki, nie można je z niczym innym pomylić. Skręcamy. Trzeba uważać, żeby tu był dobrze siłownik włożony tym tutaj ogonkiem, takim cyckiem w specjalną szczelinę. Skręcamy. To się skręca do oporu. Druga śrubka. Tak. Tu w jednej pozycji to dobrze tylko pasuje. O. Teraz siłownik chodzi i uwaga. Nie zapomnieć o tym koreczku serwisowym. No i on sobie tutaj chodzi, ale nie będziemy tego zamykać, on się sam ładnie nam zamknie. I montujemy dalej. Składamy. Czyli najpierw zasilanie do płyty. Teraz zasilanie, kabel, znaczy sterujący do wyświetlacza, delikatnie. I to jest dosyć delikatne. Cyk. I składamy. Tu powinien nam wskoczyć. O, wskoczył. Jak wskoczył, to możemy dalej montować. Raz. Oczywiście rączka. O, w ten sposób. Jeden. Nie było tych śrub, to by rączka odpadła oczywiście. Skręcam. Tak. Resztę śrub. Mamy, żeby nam się nie pogubiły. Skręcamy. 3 śruby na dół. Osłonka. Tak. Sprzęgiełko. Nakrętka. I teraz pokrętło i tutaj trzeba tak zobaczyć, czy wchodzi. Strzelnik jest. Dopiero teraz możemy włączyć. Włączamy. Ja w międzyczasie wgrałem klientowi najnowsze oprogramowanie.
No i zobaczymy. O, ramiona się otworzyły. Zaraz zobaczymy, czy działa. No, kręci się. Sprawdzimy jeszcze na przykład wagę, bo ja w nim na wagę jeszcze kiedyś naprawiałem, waga działa. Także wszystko jest ok, Thermomix naprawiony. A i przy okazji tego filmu chciałem powiedzieć, że w najbliższy weekend zapraszam wszystkich na taki będzie mój weekend z gotowaniem w Thermomix. Pokażę dwa Thermomixy, Thermomix TM5 i Thermomix TM6. Wszystkie zalety Thermomixa TM6 pokażę w porównaniu ze starym modelem TM5. Także już wszystkich serdecznie zapraszam. O, dziękuję.